To, co mogli zrobić, to moim zdaniem zrobili jakby 10 na 10. Wypływa. No. To jest za cooler w ogóle, panie Adrianie. Co pan zamówił? Proszę zobaczyć, co my tu mamy. Święty Mikołaj przyjechał w trochę później. Wysoko. Ładnie, co? Mogłoby być trochę więcej ice w tym rejsie. I tak będzie ciekawe. Praktycznie prosto z Japonii przypakowaliśmy się tylko, pojechaliśmy na Fat Ice Race, czyli do miejscowości Zelamski w Austrii. Piękna pogoda, co prawda nie jest mroźno, więc prawdopodobnie nie będzie tam zbyt wiele śniegu, ale to wszystko zobaczymy na miejscu, więc lecimy. Szybkie śniadaneczko. Jep. No i śniadanko w pobliskiej piekarni zjedzone. Kierujemy się prosto na lotnisko. Gdzie nie spojrzymy, tam przepiękne widoki na austriackie Alpy i jezioro Zellerse. Po przyjeździe na miejsce, ku naszemu zdziwieniu, mimo plusowej temperatury, przygotowana była naprawdę całkiem pokaźna pokrywa śnieżna, niczym świeżo wyratrakowany stok narciarski. Od razu po przyjeździe zabieramy się za tworzenie kontentu, resztę niech wam powiedzą już ujęcia, które udało nam się tam nagrać. Pierwsze wrażenie generalnie jest mocne. Spodziewałem się totalnie czegoś innego, a niektóre egzemplarze Porsche są naprawdę ultra mocne, jak na przykład ta wyścigówka kevlarowa. Carrera GT1. Mega mocny wóz. Generalnie musimy powiedzieć, że byliśmy trochę ludźmi słabej wiary i myśleliśmy, że nie będzie warunków do tego, żeby ta impreza mogła się odbyć w pełnej krasie, żeby wyglądała świetnie, żeby było wystarczająco dużo śniegu, a okazuje się, że naprawdę ostatnie miesiące cała ekipa Porsche Design i Ferdi spędzili na tym, żeby dostarczyć świetne wydarzenie. I to, co mogli zrobić, to moim zdaniem zrobili jakby 10 na 10. Może selekcja muzyki nie jest dla mnie, ale cała reszta jest naprawdę świetna. Udowodnili trochę, że są w stanie nawet z warunkami pogodowymi powalczyć. Więc jeżeli będę planował kolejny rok, to jest takie miejsce, że pewnie będę myślał mocno o tym, czy tutaj wracać, czy zobaczyć Fat Ice Race jeszcze raz. Fat Ice Race możecie zobaczyć na przykład takie samochody jak ten, czyli wierną replikę Porsche 917, auta teamu wyścigowego, które chyba jest najbardziej motywowanym teamem w historii Le Mans. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego warto tu przyjeżdżać, to pewnie po to, żeby móc zobaczyć też takie rzeczy. Pociąg z Tokido. Uwielbiam podróżować. Unitron, czyli projekt Unigana, na który Audi poświęciło 12 milionów dolarów po to, żeby rozwinąć ten samochód, żeby można było go promować poprzez Ken Blocka jeszcze podczas jego życia. To pełny elektryk, samochód stworzony specjalnie do motorsportu, prototyp, który miał okazję jeździć tutaj po torze w Zelamski. I takie auto, które miało być pewnego rodzaju statementem, że motorsport przyszłości to jest motorsport oparty o samochody elektryczne. Czy udało się to zrobić Audi? Tego nie wiem, na pewno wygląda spektakularnie i jeszcze bardziej spektakularnie napędza się na torze. I takim oto sposobem powoli nasz dzień dobiegał końca. Z ciekawych informacji gościem specjalnym wydarzenia był Valtteri Bottas, który w ciągu dnia śmigał na torze różnymi furami. My, zaraz po zakończeniu, głodni, pojechaliśmy na prawdziwego sznycla do pobliskiej restauracji, a z niej kierowaliśmy się powoli do hotelu, aby odpocząć po całym dniu masy wrażeń. Wygląda bardzo dobrze. Smakuje na razie też. I jeszcze lepiej smakuje. Ja jeszcze nie spróbowałem, ale Jest zjadłem tego frytę. Salzburgera sznicela. Proszę zobaczyć, że tutaj wypływa towar. Nie jest byle jaki kotlet. To nie jest zwykły, To jest austriacki to kotlet. nie jest zwykły schabowy. No. Bany. Kolejnego dnia z samego rana spakowaliśmy się do samochodów, Stany nam zrobił pamiątkową fotkę
i wyruszyliśmy z powrotem do Polski, gdzie czekała na nas dość ciekawa paczka. I drink a lot of juice, I smoke a lot of smoke, but don't believe that. I know these niggas bad. I came here with the gang, I left out with the. Kombinujemy z setupem kół. Generalnie chodziło o to, że przez to, że są zaciski i całe hamulce z GTR 35, jest problem, żeby zamontować koła z Nismo. No i brakuje nam 2 cm z ET i chcemy przełożyć, zrobić przekładkę, złożyć rotory z przodu, ale okazuje się, że rotory są tak zrobione, że trzeba będzie spawać pierścień dookoła nich, bo dla łatwości montażu i z założeniem, że rant ma być z przodu, ten pierścień jest podcięty z 2 stron. Teraz będziemy walczyli o to, żeby je złożyć odwrotnie, ale myślę, że to będzie fajnie wyglądało i że sam fakt, że całość będzie wysunięta do przodu, a rant będzie dalej świecił i będzie wystawało go sporo, całość będzie w chromie, czy tam w full polerze, ale raczej w chromie, to myślę, że to się w ogóle zgubi i będzie wyglądało świetnie. No ale trzeba będzie pospawać i trochę powalczyć z tym. Wszystko jest zrobione od zera prawie. Wszystko. Powoli do przodu to idzie. Cała podłoga jest od nowa zrobiona. Całe zawieszenie poskładane na nowo. Wszystkie śrubki nowe. Układ paliwowy zrobiony na Wyczyszczenia pokazywanie na zlotach. Komora odmalowana, chłodnica zamontowana, teraz wjeżdża kuler, nowy zderzak, klamoty, które przyjechały w pudełkach i zabieramy się za osprzęt silnika. Deadline'u nie ma, jest, miejmy nadzieję, w tym roku, może gdzieś koło sierpnia. Podwójne papiery. Dobra, jest kuler. Co to jest za kuler w ogóle, panie Adrianie? Co pan zamówił? Wiesz? Żeby pan pamiętał. Ale ładnie zapakowali to. HKS-ik, dobrze pamiętam. Jest. Big. Jest logaweczka HKS-u. Prosto z Japonii. HKS GT. Żadne udawanko. Prawdziwe rzeczy. No, No, ale z cłem. tak, że... Tego nie... Ale wygląda podobnie rozmiarowo. HKS to Porządna. najfajniejsze, jak No najfajniejsze, do takiego auta. takie Need for Speed, Tokyo Tym Drift. bardziej, że na stryku jeszcze tłumik HKS oryginalny leży. A tu jest nowy tłumik dzisiaj przed w paczce też. Jest? Tu będzie tłumiczek, no. Cyk, jest i tłumik. Jest i nowy. I wygląda, kurde, Ale to cały wydech przyszedł, czy tylko końcowy? O kurde. cały. Tu mamy. Ale to jest tytanowy? Proszę zobaczyć, co my tu mamy. Tak, to jest tytanium. No, święty Mikołaj przyjechał w tym roku później. Zaraz. Babcia. Taka brędza. No wygląda porządnie. Ile ma cali? To jest powiedz 3,5 albo 4, nawet nie wiem, powiem szczerze, że nie pamiętam. Teraz mniejsze rzeczki wyjeżdżają. Nie, to nowy fajny, tylko Dalej dużo featurów. A, tu jest zderzaczek. Zderzacz hadronów. Tu są uszczelki nasze nowe do Nissanka. Uszczelki przedniej i tylnej szyby. Nie ma ich w Europie, to ciężko jest je dostać. No nie ma nic w Europie tego auta generalnie. Bardzo pojedyncze rzeczy. Generalnie jak coś nawet jest, to skupują to resellerzy, tacy właśnie jak teraz w Kikaku. Dumpingują sobie ceny. Zarządzają tym jakoś całym rynkiem, powiedzmy. To jest taka ciekawostka, nie wiem czy tym gadaliśmy czy nie, ale świat GTR-ów i Nissana funkcjonuje obecnie w ten sposób, że są dwie firmy w Japonii, które skupują dosłownie wszystko. Każdy używany samochód trafia do nich. Wszystkie samochody z licytacji, które kupujecie japońskich, są własnością tych dwóch firm. Generalnie mają monopol. Ten monopol pozwala im dumpingować ceny. O kurwa. Nie no, jeszcze bez tego Przepraszam. O wow. O lusterka. To jest to, co chciałem zobaczyć już dawno, no. To jest SS Active lustereczka, które oglądaliśmy sobie na Tokyo Auto Salon. W jakiej furce? Na Getrach. Tych karbonowych. Na tych 3 Getrach, no. I to jest... O, jestem niepamięty, bo już mamy jedno lusterkę do tego Nie auta. mów tak. Mamy lustereczka do Ganadorki oryginalne, ale jak je zobaczyłem, to nie mogłem się powstrzymać, a że są w dobrej cenie, bo kosztują 1500 zł karbonowe w pełni lusterka. Pomyślałem sobie, że nawet gdybyśmy mieli odstawiać szopki i rewie mody i przegrać furkę na każdy zlocik inaczej, to będzie można to zrobić. zawsze lepiej więcej niż mniej. A poza tym tych rzeczy nie ma dostępnych, mało kto to ma i nie wiadomo czy będą wznawiane. Lepiej, żeby sobie na półce leżały, na pewno nie stracą na wartości, jak będą w ładnym stanie. No i są. No i to jest, tutaj idzie To na jest drzwi ma mocowanka, element, tak, no. To są mocowanka, trzeba uważać, żeby nie upuścić, ale pełny karbon. Można sobie zobaczyć, że nie jakieś udawanki. Karbonik z jednej strony, karbonik z drugiej.
No i tak wygląda lustereczko. To jest takie małe uszko z dziurką jak w ganadorkach. Michu, zobacz. Nic nie widać przez nie. Ale generalnie są Mają wyglądać, a nie być widać. są bardzo szybkie. Nie da się wolno w nie patrzeć. Kolejna rzeczka, wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. Już nie pamiętam co zamawiałem, szczerze powiedziawszy. Które jak rozpakowuję, to mi się przypominają te rzeczy. Nie wiem, tutaj łącznie było na liście z 15 produktów, ale też nie wszystko doszło i wiem, że na maskę czekamy, maski jeszcze nie ma. Zobaczcie, to jest ciekawostka, nie? W takim stanie, czyli generalnie bardzo zmęczone i dojechane daszki z Getra R33, to jest totalny rarytas. I takie coś w Japonii sprzedaje się za 1000 zł. 1000 zł jedna sztuka? Nie, 2. I ty sobie musisz jeszcze je poddać renowacji, ogarnąć. Ale ponieważ moje były pomazane sprayem i podrapane papierami ściernymi i generalnie zajechane, to stwierdziłem, że skoro tam były dostępne wtedy jakbyśmy u Pawła, bo gdzieś tam wyjął znikąd, to poprosiłem, żeby od razu to pakował do nas i wysłał do nas. Bo to też taka rzecz, którą jest elementy wnętrza w ogóle tego samochodu na rynku wtórnym praktycznie nie występują i trzeba się z tym bujać. Dawaj może te jeszcze małe rzeczki. Małe rzeczki. Dobra, wyjąłem zderzak. Zderzak z wersji 400R jest pełnym laminatem, a mi zależało na tym, żeby mieć w podstawowym setupie auto na ABS-iku złożone i na plastiku. I to jest jakiś zderzak? To jest plastyczek, oryginalny GTR-owy zderzak. Okej, osłona aparatu zapłonowego. I wszystko będzie na wierzchu, wszystko będzie widać. Zobaczcie, jak wyglądają dywaniki w Japonii, jak przyjeżdżają. Jaki mają design, jakie mają ikonki. Wszystko to, co w Japonii rzuca się na pierwszy rzut, jak tam przyjeżdżasz. Czyli, że wszystko ma słodkie, jakieś w ogóle słodką maskotkę. Kreskówkę zrobioną, czy to będzie, nie wiem, poczta lokalna, czy policja. Dobra, otwieramy dywany. Dywany są sweet. Na pewno będzie mi zależało na tym, żeby to fajnie spasować, bo tam zawsze widziałem w tych autach, że to pasowanie to dużo można by, wiesz, O czym mówisz? tego oczekiwać. A pasowanie wlotów przedniego zderzaka z takimi laminatowymi, nie wiem jak to nazwać, nakładkami, które są na to montowane. I często są w samochodach te rzeczy niespasowane jakoś bardzo precyzyjnie. Może warto też o tym powiedzieć, że ja generalnie przed tym, jak zaczęliśmy to auto rozbierać i poddawać renowacji jakieś, miałem takie oczekiwania jak od większości, powiedzmy, aut na europejskiej scenie czy niemieckich samochodów, żeby zrobić to maksymalnie dobrze jakościowo. Potem pojechaliśmy do Japonii, pooglądaliśmy sobie, w jakiej kondycji jeżdżą te samochody na lokalne spoty, zloty, w jakiej kondycji stały na Tokyo Auto Salon. No i generalnie nikt tam nie przesadza z odrestaurowywaniem tych aut. Szanują to, że to były auta zbudowane w jakiejś tam starej technologii, nie były nie wiadomo jak bardzo precyzyjnie zmontowane i takie też tam cały czas jeżdżą. No to jest super słodkie, no. Nie wiem, Ale to jak jest dla co, ciebie, to nie jest ale OM, to jest jakiś, to rozumiem, jest aftermarkecik, no. aftermarkecik. Tak jest. Dywaniki z G Corporation. Każdy JDM-owy japoński papci musi mieć No ale jakie fajne teksturkę mają normalnie. szaro-czaro na dywanie i zajaweczka, że to w ogóle do Nissako Masz w trafi. komplet, przód, tył. Tak, jest komplecik. Chowam go do wora, żeby się nie kurzył, nie brudził. To sobie zabieram do biurka na pamiątkę, bo mi się podoba bardzo. Słuchaj, że wysyłają Ci jakiś produkt i narysowany jest pączek z plecakiem i z czapką, idzie do przedszkola. Dobra, powoli jesteśmy już na wylocie, ale to też jest super Kierownica. przyjemna opcyjka. Czyli tu jest nasze Nardi. Nardi to było? Chyba nie Nardi. A to jest personal, Grinta. Właśnie, wybraliśmy personala. I bardzo też jestem podjarany, bo od kiedy się tam gdzieś interesowałem japońskimi autkami, to wszystkie jeździły na personalach. Więc jest personalik w normalnej skórce, bez alkantary. Jest do niej klaksonik, ładniutki, srebrny. I jest w takim rozmiarze, jakim chciałem, nie za mała, nie za duża. Pokaż to logo wytłoczone tam na dole. Ale to jest generalnie półka wyżej niż Nardi, czy to jest daj to samo wszystko? To samo. Tylko bardziej tak, że jakby to powiedział Stany, stylowczyki JDM-owi wolą mieć personala. Pewnie. Albo na przykład, nie wiem, Jacek jak miał Evo wcześniej i dziesiątkę rozdubaną w takim mocno JDM-owym stylu, to właśnie ta dziesiątka jeździła z personalem. Generalnie jest szansa, że to auto kiedyś powstanie.
Kiedyś. A wiem co to jest, no to jest ładna rzecz, no. Poka. Sorry za przekleństwo. Ja mam taki enjoyment za kamerą oglądając to. Zobaczcie. A ja wiem co to jest, no to jest ta osłona. Osłona zamka. O, to się przyda. Maski. I jest taka, jak widać, w ogóle firma ARK to też Biedna. jest taki totalny koń i no powiem szczerze, się zastanawiałem, czy kupować kuler na przykład ARK albo jakieś mniejsze chłodniczki i jakiś tam osprzęt z tej firmy. Zdecydowałem się na HKS-a finalnie. Tam po prostu bardziej im pasowały rozmiary i były w tej nowszej technologii. Z ARKiem było trudniej, ale to jak zobaczyłem, to pomyślałem sobie od razu, że fajnie będzie mieć cokolwiek tej marki pod maską i Aluminium. to. Prawdziwi hondziarze wiedzą co to za firma. No ty jesteś prawdziwym hondziarzem. Ja jestem prawdziwym hondziarzem nieudawanym. Naba i rozpinka kierownicy, która jest Ding dong. słodziutka jest, no. Dobra, wszystkie instrukcje po japońsku to Majki, ty sobie w domu spokojnie potłumaczysz, nie? Nie będę ci tego... Ja znam japoński. A, nie potrzebujesz. No i dobrze właśnie, porządna firma, a nie jakieś udawańce. Tu jakieś przekładeczki zapakowane w taki sposób. No generalnie to jest w takim standardzie jak Kacper dużo rzeczy oglądałeś już w życiu i miałeś z nim do czynienia, bo to jest taki standardzik aparatowy, kamerowy. W sensie, że wszystko jest poanodowane, pofrezowane, śliczne, ładne. Tu się wpina guziczek. Nie pamiętam już jak się ją rozpinało, generalnie ona idzie do góry, ale jak teraz czy ja jestem w stanie bez przykręcenia jej ją tu sobie operować, to chyba nie, ale na razie ją tak zostawię. Ja miałem Worksbella Nabę już w Nissanku moim, kiedyś dawno temu, bez 14, no. Nie miałem tego systemu, bo nie wiem czy już wtedy był dostępny. Chciałem takie coś mieć, od kiedy to zobaczyłem. Dlatego czerwona nitka będzie mogła zostać na kierownicy. Bo przyfituje, no. Czerwone dodatki. Bo przyfituje, no. To jest Naba właśnie do tego zestawu. No, to też fajnie, że już są. Tak wygląda Nissanek. Jak widzicie, jeszcze daleko mu do tego, żeby można go było pokazywać gdziekolwiek na zlotach. Żmudny proces, dużo czekania na części, dużo szukania, dużo zamawiania. Nie najprzyjemniejsza droga do przechodzenia, pewnie wybierając niemiecki i europejski samochód będzie dużo łatwiej. Ale mam nadzieję, że finalny rezultat tą przygodę pozwoli ocenić jako udaną i będzie dużo satysfakcji. Jeszcze dużo części przed nami, sporo sprzętu silnika musi przyjechać. Dużo pracy z bodykitem całym do auta potrzebujemy jeszcze do tego dorobić, prawdopodobnie customowy dyfuzor i listwy progowe. Prawdopodobnie zamówię jeszcze wersję progów z 400R, bo są fajnie rozbudowane. Będzie więcej części do tego, żeby je podmieniać, zmieniać w tym samochodzie, żeby było parokrotnie w ciągu sezonu podmienione, coś tam zmienione i żeby nie do końca było wiadomo w jakim specu do końca przyjdzie na jakiś event. I co? Z konkretów. Celujemy w jakieś 2 fajne zestawy kół. Celujemy w fajne dodatki karbonowe na zewnątrz tego samochodu, będzie cała odmalowana, więc taki mały sneak peek. Jest podtrzymanko jakiejś tradycji z wycieczki do Stanów czy do Japonii. Tam jeździliśmy czarnym dużym limo, spodobało nam się, chcemy mieć taką służbówę. No i sobie pojeździmy czymś takim na eventy też, dopóki nie powstaną te auta nasze do końca, a przez ten czas będziemy Wam pokazywali to, co się dzieje w garażu u Michała i co tu się buduje. I drink a lot of juice, I smoke a lot of smoke, but don't believe that. I know these niggas broke. I came in with the game, I left out with that. They wanna try